Witajcie! Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek mieć w ręku styropian? No pewnie, że tak. Styropian jest wykorzystywany wszędzie. A czy zastanawialiście się może, jak ciąć, jak łączyć, jak zmniejszać bądź zwiększać rozmiar płyt styropianowych? Jak odzyskiwać styropian z odpadów, by móc wykorzystać go na przykład w posadzce, przy fundamentach? W tym odcinku pokażę Wam dwa proste urządzenia, którym tnę i łączę styropian. To jest pododcinek mojego większego projektu. Buduję dom 45 m2 za 45 tysięcy złotych wykończony. I właśnie w tym pododcinku pokażę Wam, co robię ze styropianem. Zapraszam! W pierwszej kolejności zrobimy urządzenie do formatyzowania, czyli cięcia styropianu. Ja posiadam tego typu płyty. To są płyty po regałach wystawienniczych, na których stał towar. Troszeczkę tych płyt mam, więc jeżeli Wy byście chcieli zrobić takie urządzonko, możecie wykorzystać jakąś starą szafę, albo w internecie tych płyt jest, starych mebli, przepraszam, za darmo. Jest kupę. Z chęcią ja bym większość tego oddał komuś za darmo. Więc z pozyskaniem tego typu płyty po jakiejś tam starej szafie nie ma problemu. Ja sobie wykorzystam akurat te. Zaraz zobaczymy, jaki mają wymiar. No 140. Dobra. Góra płyty ma 45, a dół prawie 100. Ja mam fajny taki rąb, ale gdybym takiego rąbu nie miał, to pewnie bym sobie wykorzystał jakieś tam kwadratowe płyty, więc wolę wykorzystać ten rąb. No i co? Do tego przydadzą mi się dwie kolejne płyty, żeby zbudować tak zwaną szafę. Tak więc, jeżeli ona ma 45, ja mam dwie płyty takie same, więc też zrobimy sobie 45. Ja mam maszynę, ponieważ czymś tam się prywatnie zajmuję, ale też by dobrze zrobił to wyżynarką i czymkolwiek innym. Dobra. Dokręcę sobie do góry. No i dobra, tak wygląda
moja gotowa skrzyneczka. Ja jeszcze tam sobie wbiłem, przykręciłem, przepraszam, kawałek płyty, żeby nie chwiała się tak bardzo. No i co, wezmę sobie noża. Nawet ostrze mam pod ręką same, to nawet ostrze. Troszeczkę zerwę tej okleinki. Też mniej więcej tyle. Ciekawe, czy tam da się. Dobra. Tu ją siekniemy. No i co? Ja sobie w tym momencie zaznaczę grubość styropianu, jaką będę potrzebował. Ja nie sądzę, żebym grubszą niż 20 cm płytę potrzebował sobie ciąć, więc zaznaczę sobie 20. Zaznaczę sobie 15, płyta się przyda, 10 się przyda płyta, 5 się przyda, 8 się czasem przydaje. No i co, 2, nie? Przepraszam, dobra, bynajmniej chociaż ja będę wiedział, gdzie co jest, tak? No i tak samo tutaj, 2 się przydaje płyta, 5, 8, 10, 15 elewacyjna i 20. Też takie płyty się przydają. Teraz sobie wezmę, jak znajdę, gdzieś go tu schowałem, szlifiereczkę. Jak najbardziej do kąta prostego do płyty wytnę sobie. Ja wiem, że może tarcza do metalu nie jest najlepsza do takich rzeczy, ale też nie jest najgorsza. Więc jeszcze raz sobie tak sprawdzę. 2 mamy, 5, 8, 10, 15, 20, tak? Superasko. Ok. No i dobra, ja mam tutaj teraz takie coś. To coś się nazywa drut oporowy. Jak widzicie, on jest na ceramicznej takiej takim pałąku, nie wiem jak to się fachowo nazywa, wiedziałem, zapomniałem. Bądź co bądź, ja ten drucik wymontowałem, to jest grzałka z takiego piecyka zielonego z taką szybką, takie a la Prodigy, a la cholera wie co. Ja już to dawno wyrzuciłem, ale pozostawiałem sobie te druciki oporowe. Można to kupić w internecie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jakieś grosze kosztuje. Ja używam właśnie takiego około pół milimetra i przymontuję sobie do pierwszej części, pierwszej strony płyty. Ja mam taką sprężynkę. Ona jest od takiej stopki na sprężynce, co się drzwi podpiera. W blokach często to jest. Ja sobie zostawiłem, bo wiedziałem co będę robił, więc zostawiłem sobie taką sprężyneczkę. I ja sobie ją tutaj lekko przegnę. W taki oto sposób. Teraz zastosuję sobie taką podkładkę na tą sprężynę. Jakiegoś tam wkręta dorwałem, tak żeby to śrubę mi zabezpieczyło lepiej. Patrzę, gdzie mam te swoje, jak w razie jakbyście potrzebowali większy wymiar, to tam gdzieś większe, ale tu mam ostatnią 20, więc mniej więcej tutaj, może nawet tu przykręcę tego wkręta. Ja go tam na wylot daję, zaraz sobie go tam utnę i tak wystaje mi ta sprężyna.
Teraz biorę sobie taką sprężynkę. Ona jest o wiele większa. Szczerze mówiąc nie wiem, od czego ona jest. Miałem. No i co? I to sobie dam też gdzieś tutaj. Fajnie. Odetniemy. Super. Teraz tak, ten mój drucik oporowy przekładam sobie przez całą sprężynkę aż do samego końca, prawda? I zawijam sobie go z powrotem. 2 oczka przed końcem i oplatam go. I tu mi wystaje, widzicie? Taki kawałek. Nie wiem, czy tu dobrze będzie widać. O. Oplotem przełożyłem do końca, 2 oczka przed końcem z powrotem i on tak ma się działać. Ja na przykład na początek tu miałem 2, 5, 8, 10. Założę sobie na 10. Dwa, 5, 8, 10 było tutaj. Wezmę coś do cięcia. O, tyle utnę, będzie dobrze. I teraz do tej naszej sprężyny drugiej. Tym razem tutaj damy 4 oczka, 4-5 oczek. Tak. Przekładamy, zawijamy i tą sprężynkę teraz trzeba mocno naprężyć. Nawet tak. Ok, ona ma być rozciągnięta, dlatego że jak włączymy drut, on się zrobi miękki, to ta sprężyna musi nam wycofać. To znaczy naprężać ten drut. I tak samo owika, raz, 2 i tak kilka razy, 3. Dobra, za 4 razy, zaraz jeszcze bardziej owinę. Teraz tak, kiedy byśmy chcieli zmienić sobie rozmiar, naprężamy sprężynę, zmieniamy na 20, zmieniamy sobie na 2, zmieniamy na 5. My zostaniemy sobie dzisiaj przy 10. Bierzemy jakiś kabelek. Ja mam taki. Zdejmujemy kawałek izolacji z jednego końca. No i co? Musimy go podłączyć do naszej sprężynki. Ok. Ja wezmę sobie kompinerki. Fajnie, ważne, żeby izolacja nie dotykała drutu oporowego. Sprężynki może, drutu oporowego żeby nie dotykała. Ja sobie wezmę jakieś małe wkręty. Dobra. I ten drucik przerzucam sobie tym otworem, co zrobiłem.
przed chwilą. Teraz biorę sobie zwykły, najzwyklejszy zasilacz od laptopa. To jest akurat od Acera. I ten zasilaczek mój ma 20V. 25A. 20V. W internecie tam mówią, żeby 24 zasilacze, ale ja uważam, że to za bardzo rozgrzewa drut i druty przepala. Ja już wcześniej miałem swoją przecinarkę ze styropianu, więc troszeczkę pozdejmowałem kable, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby ponownie je założyć. Doprowadźmy do tej naszej machiny prąd i zobaczymy, czy działa. Tak więc start. Zobaczcie, drut już się nagrzał, sprężyna ściąga. No i weźmy sobie kawałek styropianu i zobaczmy, czy idzie. Właśnie 20V jest moim zdaniem o wiele lepszym amperażem. Robi to troszkę wolniej, ale super przecina, nie przepala i drut się tak nie pali. I mamy przecięty styropian. Sprawdźmy. Poczekajcie, chyba to ta była dolna. Dziesiątka. Dziesiątka. Jak znalazł. Chcecie mniejszy? Może piątkę chcecie? Trzeba odłączyć. Poczekać, aż ostygnie. Zaraz drut zacznie sprężynę ściągać. Słyszycie? Nie słyszycie, bo u mnie burza na zewnątrz jest. Ale mogę sobie pomóc czymś. O, zobaczcie. O, jest kurczę urządzenie dopiero. To co? Jakie zamówienie mamy? Może pierw z tej strony. No to jaki rozmiar zamawiacie? Piątkę? Dobra. Robię tak, bo gorące, wiecie o tym. Zdejmę tej taśmy klejącej trochę. Piątka. Tak? Ogólnie bym odczekał i ręcznie bym to zrobił, no ale to zaczynamy. Dymek z druta.
Jest dymek. To która to była dziesiątka? Ta była dziesiątka. No to jedziemy. No to co? Jedziemy. Piąteczkę z dziesiątki. Proszę bardzo. Powolutku. Niech drucik robi robotę. Ok. No to kto zamawiał piątkę? Piąteczka. 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 I w ten oto sposób mamy już urządzenie do cięcia. Możemy sobie zmieniać wymiar. A za chwilę Wam pokażę, jak łączymy ten styropian. Wiecie, jakie dzisiaj są ceny styropianu, prawda? Wszyscy nam mówią, że jeszcze stanieje, a ja uważam, że wcale on tak nie stanieje. Za chwilę, pamiętajcie, Unia wprowadzi ustawę klimatyczną, gdzie w jej zapisach jest m.in. ocieplenie wszystkich budynków administracji publicznej w całej Unii. Więc co się z tym będzie wiązało? Wszystkie fabryki, również te w Polsce, będą pchały swój towar tam, gdzie cena będzie lepsza, czyli na zachód. Styropian będzie po prostu mega drogi. A gdyby tak, mieć styropian za darmo, tak, dosłownie za darmo, czy przy elewacji, czy przy posadzce, czy przy fundamentach, i tak później go czy zalewamy betonem, czy zaklejamy klejem, on i tak idzie w głąb, ale można go mieć za darmo, przy odrobinie chęci i pracy. Trzeba troszeczkę czasu poświęcić i go po prostu posklejać. W ogłoszeniach kupę jest ofert w internecie, że ludzie chcą oddać resztki styropianu. Jeżeli byście pojechali chociażby do lokalnego Peszoku, punktu selektywnej zbiórki odpadów, czy jakoś, tak? I powiedzieli, że chcecie sobie wybrać większe kawałki styropianu, oni z miłą chęcią Wam go oddadzą. Dlatego, że utylizacja styropianu jest bardzo drogim procesem. Więc odbierając go od osób prywatnych bądź z Peszoku, możecie go mieć za darmo. A jak zrobić z niego po prostu użytek? To Wam w tym momencie pokażę. No i ja również przywiozłem sobie troszeczkę śmieci styropianowych od Krzysia z Żyrardowa. Krzysiu, pozdrawiam Cię. Krzysiu to jest gościu szczepiący elewację przez cały rok. I co? Niektóre to są naprawdę duże kawałki tutaj, ale nie robi mi to znaczenia. Dużo jest styropianu grafitowego, dużo jest białego. Choć ja i tak mam swoje zdanie na temat styropianu grafitowego. To jest dla mnie to jest w ogóle jeden wielki pic reklamowy, gdyż nie wierzę, że taki styropian 20 będzie cieplejszy na elewacji końcowej. Słuchajcie, od styropianu o tej samej grubości 20 cm białego. On może być cieplejszy, jeżeli przykleimy go tylko do muru i tak zostawimy. Rzeczywiście, właściwości może mieć cieplejsze, ale nie kiedy damy siatkę, klej i elewacja zostanie skończona, a pory w styropianie zostaną zamknięte. Wszyscy tak się na ten grafitowy się nakręcają, a to tylko w laboratorium na suchym styropianie można udowodnić. Po zamknięciu porów, po założeniu struktury nie ma to już większego znaczenia i możemy się tutaj kłócić, sprzeczać, więc jeżeli chodzi o styropian, ale nie o to chodzi. Teraz ten styropian sobie odzyskamy, a żeby to zrobić, musimy zbudować kolejne proste urządzenia. Znowu biorę sobie na warsztat jakieś płyty meblowe. Muszę popatrzeć, które będą dla mnie najbardziej odpowiedniejsze. Mało.
możemy zniszczyć chyba tą. Dokładnie. Muszę zbudować po prostu skrzynkę o wymiarach wewnętrznych 50 na 100 cm. Przygotowaną skrzynkę położyłem sobie na podłodze. Moja skrzynka wymiary ma 49,5 cm na 100 cm. Jest to spowodowane, że płyta styropianowa ma 49,5 cm, ale też nie ma pełnego metra, a ja potrzebuję mieć luz na późniejsze tego wyjęcie. Do skrzynki najlepiej zaopatrzyć się w nową dwójeczkę styropian. W jednej paczce jest naprawdę bardzo spora ilość, a jak nie, to z wycinania, które zaraz wam pokażę, można sobie na następne rzuty dwójeczkę przyszykować. No i co, i tak jak powiedziałem, ja tu mam ten luz, dlatego mam tu 100 cm, więc mam na boki i biorę sobie do końca, ale tutaj już musi być na ścisk. Ok. Jest na ścisk 49,5. Teraz potrzebuję mieć pod ręką kilka kostek brukowych, pistolet do pianki i najtańsza pianka montażowa. Może być marketówka, najtańsza jaka może być pianka, może niskoprężna, najlepiej żeby właśnie była, ta akurat jest. Wcześniej stosowałem kleju, ale klej jest zbyt twardy do tego celu, jednak będę używał klej przy murowaniu. Tak więc pianka, pistolet, kostka brukowa. Ja już mam tu wcześniejszy pistolet założony jeszcze ze starą pianką, więc go użyję i jedziemy. Biorę sobie pierwszy kawałek styropianu, obojętnie jaki, i zaczynam delikatnie naokoło. Można paski, można. Ja w tym momencie akurat za pierwszym razem mam jeszcze suchy pistolet, więc za dużo tego kleju dałem, tej piany, i wklejamy go do naszej formy. Dosunąć i pierwsza kostka. Tak wklejamy pozostałe styropiany. Patrzymy, czy pasuje, czy nie. Teraz damy tutaj. Małą warstwę, żeby on się za bardzo nie pienił, więc taką delikatną warstewką na rozlewkę. No i w ten sposób uzupełniam sobie
całą formę. No dobra, już sobie uzupełniłem to do samego brzegu. Słuchajcie, no trochę niechlujnie to zrobiłem, bo bateria mi już pada, a chciałem jak najszybciej to zrobić, bo ogólnie powinienem sobie sam szary zrobić, ale chciałem, żebyście widzieli, jak wygląda kolorowy styropian. Też tam psikałem pianką, gdzie popadnie, więc podejrzewam, że to nie będzie ten efekt do końca taki, jaki być powinien, ale następną zrobię wam. To sobie zobaczycie już w moim projekcie Dom za 45 000, jakie te bloki ładne wychodzą. Bądź co bądź, nawet do czegoś takiego, że tam psikałem, gdzie popadnie, zmarnowałem pół puszki piany. Nie wiem, czy to usłyszycie różnicę, żebyście mi uwierzyli, pół puszki. Więc nawet jeżeli cała puszka za 16 zł pójdzie, to jeden taki blok będzie kosztował 8 zł. Więc blok styropianu może kosztować z recyklingu 8 zł. Najlepsze efekty też się uzyskuje, jeżeli ja wkładałem wszystko w pionie. Jeżeli byśmy te płyty układali w poziomie, czegoś brakuje, możemy sobie na naszej nowej maszynie zrobić, dociąć i tak zostawiamy ten blok na 15 minut. Ok, 20 minut później blok wygląda tak. Tu już pianka jest wszędzie sucha i twarda. No ale niestety, tak jak mówiłem, śpieszyłem się trochę, niechlujnie to zrobiłem. Za dużo tej pianki wkitowałem, więc jeszcze ona wymaga tutaj wyschnięcia. Może wygląda to dosyć dziwnie, ale jeżeli estetycznie bym zrobił raz przy razie, ściślej, to raz, że poszłoby mniej pianki szybciej by wyschło, bardziej zwarta byłaby ta bryła. No mówię, ja musiałem to podładować kamerę, więc na szybko tak to nagrywałem, ale następny blok, jak wykonam, zobaczycie już w moim projekcie. Teraz zabieram się za wyjęcie tego bloku. Żeby wyjąć ten blok, wystarczy przechylić tą płytę. Można spróbować go wyciągnąć, ale ja wiem, że ilość pianki mi przeszła przez styropian do płyty, więc odkręcę sobie jedną stronę. Wygląda sklejony blok. Mógłbym się pokusić o uzupełnianie w tym momencie tego i zostawienie na jakiś czas, ale on akurat będzie szedł w fundament. Ja jeszcze będę coś z nim robił, ale o tym troszeczkę później. No i co? Bierzemy nasz blok. Ja akurat potrzebuję te płyty ciąć na 8 o grubości 8 cm płyty, więc na tej naszej maszynce od razu ustawię sobie 8, dlatego że jeszcze dokleję dwójkę styroduru, ale o tym powiem później. Odpalam naszą maszynę. Drut już się nagrzał bardzo szybko, więc biorę cały nasz blok oryginalną płytą, tą co wkładałem, dlatego że ona daje nam równość.
wkładam do mojej machiny. No i co? Formatuję sobie pierwszą płytę 8. No i tak wyglądają moje pierwsze płyty styropianu z recyklingu o grubości 8 cm. Na pierwszy rzut oka możecie powiedzieć, że no żenada, że no naprawdę już druciarstwo. No ale jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, nie chce się pchać w koszta, to cena zakupu jednej paczki styropianu to są pieniążki około 80-90 zł. Mnie styropian wyniósł 8 zł jedna paczka, czyli połowa puszki pianki pistoletowej. Ten styropian może niekoniecznie musimy używać na elewacji. Jeżeli liczymy na współczynniki i tak dalej, to nowy, ale jeżeli chcemy zrobić na przykład posadzkę, ocieplić fundament i tak dalej, ja do tego styropianu jeszcze dokleję 2 cm oryginalny styropian XPS. Do tego dojdą jeszcze druty i powstanie szalunek styropianowy pod fundament mojego domu 45-metrowego. Oczywiście zapraszam Was do tego projektu, bo w tym projekcie dowiecie się, co ja dalej zrobię z tym styropianem, ale to dopiero za tydzień. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Dajcie łapkę, zasubskrybujcie mój kanał i bądźcie ze mną w moich projektach. Wejdźcie na mój kanał, zobaczcie, co tam się ciekawego dzieje. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!